Dzień dobry. 30 marca. No muszę przyznać, że to pocieszający widok, jak pszczółki noszą cały czas wierzbę, bądź też inny pożytek. Ciężko stwierdzić. W każdym bądź razie pyłku jest tu bardzo dużo. Obserwuję na kamerach od rana i naprawdę jest rewelacyjnie jak na Polskę północną. To trzeba mieć też na uwadze, że to jest Polska północna, czyli no, nie było tu tyle dni słonecznych, tyle dni ciepłych, co gdzie indziej. Zawsze trzeba brać pod uwagę to, z jakiego obszaru się ogląda filmiki, bo chyba to jest najważniejsze. Ja dzisiaj oczywiście tutaj miodni wsadzać nie będę, a niektórzy już o tym myślą w okolicach południa Polski. No i druga rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, to to, że ja gospodaruję na ramce Dadanta. Więc ramka Dadanta z uwagi na ilość komórek, z tego co pamiętam 8,5 tysiąca obustronnie, w porównaniu z ramką wielkopolską chyba 6,5 tysiąca, jeśli dobrze pamiętam. No to mój ul 10-ramkowy to jest mniej więcej troszkę ponad 13 ramek w ulu wielkopolskim. Także wszystkie ule mam dadantowskie i to też trzeba brać pod uwagę. Troszkę pszczółek tutaj leży. W tej chwili jeszcze jest wymiana, no bo my jesteśmy tutaj na północy opóźnieni trochę. Myślę, że za 2-3 tygodnie, ale nie uważam, że jest to problem, wręcz przeciwnie. No ale wszędzie jest ruch, a ja już jestem przygotowany na w razie czego w silnych rodzinach ramki pracy, w słabszych rodzinach zeszłoroczny służ, bądź też słabo odrobiona węza. No i jeszcze mam tam w samochodzie kilka sztuk ramek z węzą, jeszcze sobie napisałem datę. Także do tych silniejszych rodzin będę wkładał ramki z węzą, oczywiście na sam koniec, żeby nie wyziębiać gniazda. Znowu mam sytuację taką, że jest 3 dni ciepła od jutra, to jest sobota, niedziela, poniedziałek, dni świąteczne. Ja muszę się jutro sprężyć z przeglądem, najprawdopodobniej dokończę go w Śmigus Dyngus. Lubię, jak to woli, Śmigus Dyngus, bo jutro chyba nie dam rady zajrzeć do wszystkich rodzin, a później przychodzi znowu troszkę zimniejsza pogoda, ale już prognozy są coraz lepsze, w granicach 13, 14, 12 stopni, także pszczółki też będą latać. Dla mnie bardzo ważną sprawą na chwilę obecną jest to, że stoję pośród w tej chwili około 1 miliona pszczół i przy mnie nie lata żadna. Także to jest bardzo duży plus. Zobaczymy, jak z agresywnością po otwarciu gniazd. To będzie chyba sprawa dla mnie w tej chwili pierwszorzędna. No i oczywiście pokarm, poddanie ciasta tam, gdzie tego pokarmu brakuje, a brakować może. Tu mamy rodzinkę czerwiącą przez cały rok, przynajmniej tak mi się wydaje, oczywiście z trutniami. No i to ciasto, które tutaj widać, a tak szczerze powiedziawszy to nie widać, było podłożone, z tego co ja pamiętam, jakiś tydzień temu. Także bardzo mocna rodzina. Co ona tu ma za zatworem? No za zatworem siedzą już na tej ramce. Nie mieszczą się. Także tutaj już nawet mogą być tam mateczniki, mimo że jest to Polska północna, nie? No zobaczymy. Na razie otwieram tutaj krainkę Primę, w której sytuacja jest już znana, bo to był jedyny ul, który otwierałem. Dotychczas nie zaglądałem do żadnego ula, bo takie były warunki u nas.
bądź też mój czas wolny wymijał się z lepszą pogodą. I tutaj jest gniazdo do scentrowania jeszcze jedną ramką, bo siedzą przy tej ściance. Jedną ramkę już dodałem parę dni temu, natomiast no, w tej chwili dodam jeszcze drugą. I do tej rodziny będzie podłożona węza, do tamtej również, bo to są bardzo silne rodziny. Więc niech młoda pszczoła ma co robić. To mi się wydaje najlepszym rozwiązaniem. No i zaczynam. No tym razem tutaj wierzby trochę. Odwiedził mnie kolega. Zauważył, że masa wierzb leży. No rzeczywiście pięknie się to pali. Leży tutaj po rowach, a ja jakoś nigdy nie pomyślałem o tym. No i cóż, będziemy mieli tym razem trochę wierzby, a jest tego tutaj dużo. A dla pokrzepienia sok z brzozy również polecam. Idealny okres na pobieranie. No bardzo ładnie się pali, rzeczywiście. Wielu pszczelarzy używa. Ja jakoś nigdy nie używałem, ale wierzb mam pod dostatkiem, więc trzeba zacząć. No na chwilę odszedłem, bo szukałem dłuta. Niestety nie znalazłem, więc poradzimy sobie nożyczkami. Widać jaka jest sytuacja już w tej chwili. Nic się nie zmieniło. Czerw jest tutaj po prawej stronie. Pszczoły chronią temperaturę właśnie tutaj, więc nie spodziewam się, by czerw się znajdował na 4 ostatnich ramkach. I te ramki przeniosę do prawej strony. No i 2 ramki ze strony północnej przełożone na stronę południową. Czerw w tej chwili jest dokładnie na środku. Na tym mi zależało. Pokarmu ta rodzina jeszcze ma, ale już trzeba ją monitorować. Już nie jest tak tłusto, jak było to jeszcze 2 tygodnie temu. No i otwarta kolejna rodzina, ta najbardziej problematyczna. Już od góry można zauważyć, co tu się dzieje. Czerw trutowy. Także no musimy sprawdzić, czy matka funkcjonuje prawidłowo i czy jest pokarm. Pokarmu to tu raczej jest niewiele, bo ul jest lekki. Ale czy matka funkcjonuje, to jest w tej chwili ważne. No dobra, zobaczmy wspólnie. Troszkę wiaterek dzisiaj wieje. Mogą być agresywne. Wyciągnąłem zatwór. Tutaj mamy jakąś wodę lub też nakrop z wierzby. No raczej nakrop. No, ogólnie pszczółki na razie spokojne. No. Nie ma co się... Nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, tak? Dopiero zaczęliśmy przegląd. Może ja przełączę kamerę, moment. No tak chyba będzie lepiej widać. Ta matka nawet jeśli jest zeszłoroczna, to ona i tak nie jest oznakowana. Czy tu są jajeczka? To sobie później na filmie zobaczę. Ale chyba nie ma. Nie widać nic ciekawego. Nie, no jajeczek też nie ma. Być może mają jednak jeszcze za mało pokarmu. Tylko 3 kilo ciasta dopiero zjadły, nie? Oczywiście tak w formie żartu. Starsi pszczelarze to się za głowy łapią pewnie. No ale jak wiecie, pszczelarstwo tak troszkę się zmodyfikowało ostatnimi czasy. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ale wszystko wymusiły choroby jakieś i tak dalej. No ciekawe, czy ta rodzina nie będzie do połączenia. Była taka wielka, a się zmyła. Chyba. Nie widzę jajeczek, no właśnie. Bardzo ładny zapach z ula.
O, tu już dostałem strzała, czyli już pogoda robi swoje. No dobra, słuchajcie, mamy to. Przybliżę tutaj teraz to, co widzę. Jest perfekcyjnie. Tak jak powinno być. Pięknie zaczerwione wszystko. Jeszcze jakbyśmy matkę dojrzeli, chociaż nie ma takiej potrzeby. No. Oczywiście mogę przegapić. Proszę bardzo. Miseczka. No wypadałoby zerknąć, czy zaczerwiona. Zobaczmy. Chociaż to może być zeszłoroczna. Nie. No ale nad matką się nie skoncentrowałem. No ale chyba nie ma. Także mamy jedną ramę czerwiu. Idziemy dalej, bo być może jest ta sama sytuacja, co u krainki Primy z boku. To jest co prawda Elgon, ale pójdziemy, zobaczymy. No tutaj to jest bardzo dużo czerwiu. No i tutaj, co prawda ja je zgoniłem troszkę, ale tu już wiszą pod ramką. No i to już druga rodzina, drugie pokolenie już chyba wychodzi. Tak widać. No pięknie jest tutaj pyłku, także mają co jeść. Jedynie tylko poddać im ciasto, to jest obowiązkowo z tego co widzę, bo na razie pokarmu to tu jest naprawdę niewiele. Ciężko mi tu dojrzeć tą matkę zza telefonu, także proszę mi wybaczyć. Możecie podpowiadać, w której minucie ona jest. Tego to się nie spodziewałem, bo to jest kolejna ogromna ramka czerwiu. Troszkę przerażające jak na końcówkę marca. Pszczoły też tu widać, aż się kulają. No, proszę. Także ja im tu sprezentuję ramki z węzą. I to chyba nawet dwie. Albo z jednej strony ramkę pracy. No, zaraz się zastanowię. Bardzo lekkie te ramki. Bo tu koniecznie musi iść pokarm. Koniecznie. Pyłku to one mają bardzo dużo, ale węglowodany muszą dostać. No nie ma tu w ogóle pokarmu. Zero pokarmu zimowego. Także musimy im dać kilogram i strasznie trzeba pilnować tej rodziny. Oni tu już powinny, te pszczoły, powoli wchodzić w kanibalizm, tak mi się wydaje. No bo za wiele to one tu nie poprzynoszą. Nie wiem jak wierzby, czy one nektarują. Ciężko stwierdzić. W każdym bądź razie po tej rodzince widać, że węglowodanów jest praktycznie zero. A one już zjadły 3 kilo. Także to, że czerwiły przez całą zimę, to raczej jest realne stwierdzenie. Dobra, dokładam tą ramkę, którą wyciągnąłem. Zatwór już idzie do magazynku i idą 2 ramki z węzą jako osłony, nie? Po bokach. No coś źle policzyłem. Oczywiście dostały tą ramkę, którą miało ze zatworem i świeżutką z 24 ramkę z węzą jako drugą, bo mogę w tym przypadku ją dać jako drugą z uwagi na to, że nie rozwalam kuli czerwiu i
I przy tych temperaturach, w silnych rodzinach to nie jest żaden problem, żeby sobie w tej chwili pracowały na tej ramce. Także ja to już zamykam, ciasto poddane. Mocno trzeba sprawdzać tą rodzinkę. Nawiasem mówiąc, słuchajcie, osoby, które zamykają ule w październiku i otwierają w kwietniu, no to tutaj ta rodzinka już 3 kg ciasta zjadła, a pokarmu ma 0 w gnieździe. Natomiast tak jak wszystkie rodziny na Pasieczysku, dostała w granicach 17-18 kg na 8 ramek, dadanta oczywiście, we wrześniu. 17-18 kg suchego cukru w przeliczeniu z syropu oczywiście. Także no to że tak powiem, starszego stażem pszczelarza, tak mi się wydaje, no to ta rodzina już by była osypana. Ale to może mi się tylko wydaje. No i mamy niebieski ul. Jak widać, nie tylko pszczoły nie próżnują, mrówek też tu pełno. Mrówki, no głównie wiadomo, do drewna idą, do poliuretanów raczej nie. Tym bardziej jak są takie powałki jak tutaj w tej chwili. Temperatura 32 stopnie, więc ul jest na pewno z czerwiem, gdyż taką temperaturę musi pszczoła utrzymywać, żeby wychowywać młode. Także otwieramy. No dobra, zerknijmy razem. Powałka drewniana, nie widać na niej matki. Otworzyłem, jest 8 ramek w gnieździe, 9 ramka poza gniazdem. Zerkniemy, co się dzieje na ramkach. Ja stawiam, że czerw jest znowu od strony południowej. Zobaczymy. Coś nie mogę złapać. Nie pamiętam, czy tu jest matka oznakowana, ale tu jest chyba jakaś Włoszka, więc powinna być oznakowana. Widać, że mają pokarm. To się chwali. Bardzo spokojna pszczoła, o dziwo. Ale znowu chwalę dzień przed zachodem słońca. Bardzo dużo pokarmu. Muszę przyznać. Jestem zdziwiony. Nie widać tutaj jeszcze larw. Włoszka, o ile ja dobrze pamiętam, po reproduktorce z Rumunii. Cokolwiek to znaczy. To był zakup na Allegro. Chyba mi brakowało matki po prostu strasznie. No i widać, że ta matka funkcjonuje. Tutaj mamy larwy. To ja przybliżę może w postprodukcji. I tutaj również jest zaczerwione dokąd. No daleko nie ma przesady w tym czerwieniu. Matki nie widzę, dobra. Temperatura w tej chwili jest jakieś 17 stopni, więc nie ma co przesadzać, że tu się cokolwiek wychłodzi. Wiatr też się uspokoił. Fantastyczna pszczoła, jeśli chodzi o agresję. Mamy matkę. Nagram sobie, żeby sprawdzić numerek później, tak? No jest pyłek. Oczywiście czerw jest rozstrzelony, ale to na przedwiośniu to nie jest nic dziwnego. Matka albo mi się schowała, albo one ją schowały. Zobaczcie, jak sprytnie. O, tu jest. Może mi się uda zobaczyć numerek 84? No zobaczę później na ekranie. Ale czy to jest Włoszka? To nie jest Włoszka. Włoszka tak nie wygląda. Także to nie ten ul z tą reproduktorką z Rumunii.
No muszę przyznać, że bardzo dużo pszczoły również dostaną węzę. I tutaj tego czerwiu to nie tylko strona południowa, ale tego tu jest wszędzie pełno. Jak to się wygryzie, no to już ta ramka 10 w tym dadancie no będzie niezbędna. Wiadomo, że jest tu jeszcze pszczoła zimowa. Nie wiem w jakim procencie może być, bo ta pogoda teraz jest taka, że ciężko to określić, ale na pewno jeszcze jest pszczoła zimowa. Moim zdaniem w jakichś 40%, może nawet więcej. Nie, tu nie ma co centrować. Tu jest wszystko w porządku. Także głupoty gadam. Jest wszystko ok. Jeszcze jest pozostałość po pasku. Czyli tu również zrobimy tak jak tam. Ramka zza zatworu i jako druga przyjdzie węza. I to tyle. No i chyba ostatnia niewiadoma na dziś. Pszczoły bardzo huczą. Mam nadzieję, że to od mojego dymu. Ale to zaraz się okaże. Jedzą w tej chwili ciasto z nozewitem. Spojrzymy sobie na ramkę, która zimowała za zatworem. No to jak widać jest perfekcyjna. Jest to Elgon. Zobaczcie, tutaj na dole macie to, co zostaje po sikorkach, które sprytnie sobie wyciągają pszczółki przez siatkę, jeżeli nie jest zamknięty zatwór. A zatwór w zimę nie jest zamknięty. Znaczy dennica zamknięta. No i niestety już wiadomo skąd to huczenie. Matka nie funkcjonuje w rodzinie. Albo się osypała, albo została wymieniona, a młoda nie przyleciała. Może na jesieni. Być może to było teraz. W każdym bądź razie słychać, że pszczoły nie mają matki. Więc jest to rodzinka do osypania i w tym przypadku trzeba ją połączyć z inną rodzinką, być może z niebieską. Zobaczymy. No to pewnie się uda na gazetę jakoś. Także niestety Elgonik, który został zostawiony tutaj na 3. sezon, nie udało mu się przeżyć. Pszczółki nie mają matki. Jeżeli bym dzisiaj nie zajrzał do tej rodziny, to w ciągu miesiąca by jej nie było. Bo oczywiście nie ma czerwiu, więc no, pszczoła zimowa by wyginęła, a nowej pszczoły nie ma. Myślę, że najlepszą opcją będzie do połączenia z niebieskim ulem. Zobaczymy jutro. Bardzo dobrze, że dzisiaj tu w takim razie przyjechałem. Bo nie mam nawet kropli miętowych ze sobą. A tutaj trzeba wyrównać zapach przed połączeniem, żeby... Chociaż jeżeli tu już od dawna nie ma matki, to nie ma też zapachu substancji matecznej w ulu, więc całe szczęście, że jeszcze nie ma trutówek. No to jest pocieszające, przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście one się mogą już w tej chwili wytwarzać, no ale trafią do drugiej rodzinki. Mam nadzieję, że druga rodzina sobie poradzi. Także będziemy chyba łączyć niebieski z zielonym. Muszę odpowiednią gazetę kupić. Nie wiem, czy wyborczą, czy jakiś kurier niedzielny. No zobaczymy.
Także to tyle na dziś. Jedna rodzinka jest do połączenia, niestety. Dziękuję serdecznie za subskrypcje, które były, szczególnie tam dużo oglądalności pod tym ostatnim filmem. Cieszę się, że się podobało. Mam nadzieję, że następne też się będą podobać. Cały czas dążę do 1000 subskrypcji, żeby zobaczyć pierwszą złotówkę na koncie z YouTube'a. Chociaż początki były takie, żeby zapisywać to w formie pamiętnika, no ale jakoś tam ktoś to ogląda. Także dziękuję i do następnego razu.